A w dzisiejszym odcinku, czy Barakuda jest niebezpieczna dla ludzi? Anzelagio, najpiękniejsza plaża Seszeli według przewodników. Jakich węzłów żeglarskich użyć na jachcie? Czy w tych linach, szotach i cumach jest chaos? Takie widoki do obiadu? Czy można prowadzić jacht stopami? Łowimy ryby z katamaranu. Skipper znowu dał mi się we znaki. Podziwiamy miliardowe jachty z Kataru w głównym porcie Seszeli. Zapinajcie szelki i zapraszam na żeglowanie razem z jachtomaniakiem. Zostały nam dopiero 2 dni. Ja chciałem wam jeszcze pokazać takie zachęty kuchni. Są takie przyciski, które naciskacie i wtedy szafka się otwiera. Dzięki temu ona jest tutaj zablokowana cały czas. Łatwo można zarządzać tym porządkiem, że się nic nie rozwala na naszym jachcie. Moi translatorzy właśnie spakowali walizki na motoróweczkę, na dżingli i odpływają do portu, dlatego że tutaj mają hotel i tak będzie im wygodniej, jak akurat jesteśmy na tej wyspie. Bye bye! Pewnie widzieliście już, jak wygląda suszenie prania albo mokrych rzeczy. Mamy tutaj takie tak zwane relingi metalowe wokół całego jachtu i można sobie tutaj wysuszyć pranie. Na niektórych jachtach jest nawet pralka, podobno na tym też jest, ale na razie nikt z nas nie używał, nie było takiej potrzeby. Wiecie, w żeglarstwie bardzo ważne są węzły. Węzłów jest bardzo dużo. Poznanie 8 podstawowych jest niezbędne. Później będziecie robić to już automatycznie. To jest knaga. I żeby połączyć nas, czyli jacht z portem, na którym też jest taka knaga, wykonuje się odpowiednie węzły. Najbardziej popularnym jest węzeł knagowy. Robimy to w ten sposób. Tutaj. Tak. Już jest w zasadzie o jeden węzeł za dużo, można robić go jeszcze mniej. Robimy tutaj na ukos. Powstaje nam taka autostrada, czyli tu 2 pasy i 1 wiadukt na górze. Ściągamy i wtedy taka knaga jest bardzo stabilna. W ten sposób się knaguje jachty do portu. Tutaj też jest zaknagowana większa lina nasza dżingi, która płynie za jachtem, dokładnie w ten sam sposób. Tutaj pokażę wam, jak wygląda węzeł ratowniczy. Bierzemy w ten sposób, następnie robimy tak, później przeplatamy tą rękę tu, następnie bierzemy tu i tą końcóweczkę przyciągamy przez końcówkę. Dzięki temu mamy węzeł ratowniczy, który się ratuje z morza. Jeżeli chcemy połączyć 2 końcówki liny, mamy osobno jedną i drugą, możemy w ten sposób, jedną i drugą, zaciskamy, to się nazywa węzeł prosty albo węzeł płaski. Teraz pokażę wam najprostszy węzeł, który nazywa się 8. Służy do tego, aby kończyć linę. I może się tak zdarzyć, że hamulec puści i wtedy ta lina, jeżeli nie jest zabezpieczona 8 na końcu, to przeleci przez tą przelotkę i może się stać coś nieszczęśliwego. Dlatego każdą linę w ten sposób zabezpieczamy końcówkę, aby było tutaj dodatkowe zabezpieczenie. Wygląda to w ten sposób. Tu po naszemu nazywa się to po prostu supeł, albo można związać i mamy wtedy 8. Tak zwana wyblinka to na przykład zawieszenia odbijaczy na burtach. Zawijamy wokół słupka, owijamy raz linę i wracamy z powrotem wokół słupka. Mamy już węzeł wyblinka. Następnie dodajemy tak zwane półsztyki, które dodatkowo zabezpieczają węzeł przed rozplątaniem. Dzięki temu ona się bardzo mocno trzyma, ale też jest łatwa do rozplątania. Tak naprawdę to jest wyblinka z węzłem żeglarskim cumowniczym. Na statku, na jachcie nie mogą być takie liny walające się po całym jachcie. Każda lina musi być ładnie poukładana, tak zwanie punktowana. Robimy coś takiego, czyli robimy pętelki, następnie owijamy końcówkę tej liny, robimy takie okienko, tutaj bierzemy, wyciągamy tu i mamy w ten sposób spunktowaną linę. Patrzcie, tak naprawdę tutaj się wydaje, że jest chaos,
Co prawda jest taki chaos, ale tak naprawdę tutaj te liny są pobuchtowane, widzicie? Tu jest jedna buchta, drugą buchtę, trzecią buchtę, czwartą i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że to jest wszystko splątane jak makaron, ale to nie jest makaron. Ta lina jest lekko tak haniebnie, ale reszta jest dobrze przygotowana do tego, żeby zacząć na niej pracować. Każda lina tutaj za coś odpowiada, na przykład ta lina czerwono-biała, która przechodzi tutaj tędy przez ten hamulec, aby podnieść nam grota, czyli ten duży, największy żagiel. W ten sposób tą linę wkłada się tutaj w ten kawestan, wkłada się tutaj korbę, kręci się korbą, żagiel się podnosi do góry. Na jachcie nigdzie nie ma lin, które gdzieś się walają pod nogami, bo stwarza to niebezpieczeństwo. Nawet taka duża lina cumownicza i wielka buchta, mega ciężka. Jest taka gorąca podłoga, że ciężko się chodzi. Lepsze rozwiązanie na podłodze to są te pasy wykonane z jasnego materiału, wtedy to się tak mocno nie nagrzewa, a tutaj jest ciężko na tym stać. Co prawda jest to dobre, bo bardzo stabilne, zabezpiecza nas przed wywróceniem, ale mimo wszystko bardzo mocno się nagrzewa i ciężko na tym stać. Mamy tak naprawdę plażowanie na ostatniej plaży i mogliśmy sobie wybrać, którą chcielibyśmy mieć jako ostatnią. Wybraliśmy plażę Anze Lazio. A później będziemy płynąć już do Mache, do stolicy. Jak widzicie, skipper obraca katamaran w wiatr. Dlatego, że jak byśmy robili to w inny sposób, to i tak kotwica byłaby zrzucona, a wiatr obracałby nas w drugą stronę, ale dzisiaj jest woda po prostu przezroczysta. Wcześniej jak byliśmy tutaj, to było bardzo wiecznie, były bardzo duże fale. Jest tutaj głębokość około 15 metrów. Tam widać końcówkę naszej kotwicy. Wiatr nas spycha w tą stronę i za chwilę ją napręży. Będziemy stać stabilnie. Dzisiaj Anze Lazio jest dużo spokojniejsza niż ostatnio. To jest ta sama plaża, na której ostatnio okulary zgubiłem. Hej. Ta pani jest z Francji, ma 70 lat, a zachowuje się jak 17-latek. Plaża Anze Lazio uznawana jest przez wielu za najpiękniejszą na całych Seszelach. Tym razem zwiedzimy ją drugi raz przy pięknej pogodzie i mniejszym wietrze. W tym rajskim miejscu niestety w 2011 roku miał miejsce bardzo tragiczny incydent. Jak się pewnie domyślacie, były to ataki rekina, który zabił 2 osoby w sierpniu 2011 roku, tworząc panikę na Seszelskich Wyspach. Było to dość niespotykane wydarzenie, dlatego że poprzedni atak rekina na Seszelach miał miejsce w 1963 roku. Władze Seszeli powzięły tutaj wszelkie metody, aby chronić przyszłych plażowiczów, przyszłych turystów i wokół plaż umieszczono specjalne sieci, które odgradzały pływających ludzi, turystów od niebezpiecznych rekinów. Podobno po 5 latach tego incydentu te sieci zostały usunięte i od tej pory nie spotkano już więcej incydentów z rekinami na Seszelach. Fantastyczna pogoda. Ja jestem naprawdę zaskoczony. W porze deszczowej dostałem tak fantastyczną pogodę. To mnie mega cieszy. Patrzcie na tą wodę. Turkus. Z chwileczką było tutaj bardzo spokojnie, ale już zaczynają być fale. Tutaj zaczyna kotłować, ale plaża mimo wszystko robi wrażenie. Rodzaje jachtów, rodzaje łódek, rodzaje żaglowców. Najbardziej popularne są tego typu jachty. Na przykładzie naszego jachtu Jamajka. Jest to jacht typu sloop. Sloop oznacza, że ma jeden mat. Z przodu mamy foka, na maszcie opiera się żagiel główny, tak zwany grot. Z przodu mamy żagiel przedni, czyli fok. Według badań Banku Światowego Seszelskie Wyspy są ojczyzną co najmniej 15 gatunków ptaków, 3 ssaków, 30 gadów i płazów oraz kilkuset gatunków ślimaków, owadów, pająków i innych bezkręgowców nie występujących nigdzie indziej na świecie. Prócz tego w wodach żyje 900 gatunków ryb, spośród których 1/3 jest powiązana z rafami koralowymi. Jak widzieliście, bardzo często można także spotkać żółwie lądowe oraz morskie. Za dużo już tych plaż tutaj na Seszelach. Zdecydowanie. Już każda plaża jest dla mnie taka sama. Postaram się poucinać maksymalnie, jak będę tylko mógł. Tak, plażę to najlepiej zobaczyć samemu. Kanał traktuję totalnie hobbystycznie. Chciałbym się podzielić moją nową pasją i w pewnym sensie sportem i żeglarstwem, więc kompletnie nie zależy mi na jakichś lajkach, followersach i zarabianiu pieniędzy. Wiecie, ja mam z czego żyć. Chciałbym jednak zbudować fajną, zaangażowaną społeczność, która będzie również ze mną podzielała
tą pasję, bo jest to coś wspaniałego i moim zdaniem kwintesencja życia. Mam nadzieję, że jest to dla Was akceptowalne i zrozumiałe. Około 10% powierzchni archipelagu Seszeli pokrywają lasy tropikalne z licznymi gatunkami endemicznymi. Lasy te porastają w wyższe partie wysp. Występują w nich cenne gatunki drzew, takie jak mahoniowiec i hebanowiec. Na drugiej co do wielkości wyspie Seszeli Pralin, porośniętej przez bujną roślinność, znajduje się Park Narodowy Pralin z unikatowym rezerwatem Doliny Mai, Valley de Mai, który mieliście okazję zobaczyć w 5. odcinku. Ten rezerwat o powierzchni 39 km² chroni endemiczne seszelskie gatunki fauny i flory. Do najbardziej intrygujących endemitów należy miejscowa palma Lodoicja seszelska, która rośnie tylko na 2 wyspach na świecie. Jest to roślina jednopienna z charakterystycznie ukształtowanym owocem zawierającym najcięższe na świecie nasienie, którego waga dochodzi nawet do 25 kg. Jego kształt przypomina ogromną bułkę z przedziałkiem o średnicy pół metra. W odróżnieniu od owocu palmy kokosowej, Loidocja nie mogła się rozprzestrzeniać, ponieważ jej ciężki owoc tonie. Niektóre owoce z prądem morskim dostawały się na Malediwy, ale tylko dlatego, że były puste w środku, a przez to nie mogły wykiełkować. Woda w tym miejscu zapewne, tak jak myślałem, jest gorąca. Na pewno powyżej 27 stopni. Może spotkamy tu jakiegoś żółwika albo krokodyla. O i ostatni dzień nastał. Jason jedzie po nas. Część ekipy zdecydowała się popłynąć na nasz jacht. Tam sobie płyną, a my tutaj będziemy tylko bagaże przewozić. A może też tak zrobię? A jest tam. O. Co? Tak wygląda prysznic. No i żegnamy się z naszą plażą. Anzolagio. Nie mam pojęcia, z czego zrobiony jest tutaj ten maszt. Zazwyczaj są maszty aluminiowe, ale ten jest jakiegoś dziwnego tworzywa. Oni powiedzieli, że przywieźli to z Tajlandii. Nie wiem, co to jest, jakieś tworzywo sztuczne. Powiedzieli, że jest lżejsze jedynie od takiego aluminiowego masztu. Przez to jacht jest troszkę mniej stabilny. To jest na niekorzyść. A tutaj mamy generalnie powyżej 20 metrów. To jest kawał czego? Drabinki są po jednej, po drugiej stronie. Ale jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek wszedł. Ostatni obiadek. Allez, bon appétit. Merci. Merci. On va chercher sur la rivière. Wcinamy sobie tutaj obiadek, a koło nas takie harce tutaj się nurkowe odbywają. Patrzcie, pokarmiliśmy troszkę rybki i przypłynęła do nas barakuda. Barakuda to gatunek dużej i drapieżnej, szeroko rozprzestrzenionej ryby morskiej. Uznawana jest za potencjalnie niebezpieczną dla ludzi. Ceniona jest w wędkarstwie sportowym. Zwykle pływa na głębokości do 30 metrów pod poziomem morza, ale spotyka się ją też głębiej do nawet 100 metrów pod poziomem morza. Ciało tej ryby ma torpedowaty kształt, jest silnie wydłużone i niemal cylindryczne. Paszcza jest uzbrojona w ostre zęby. Przeciętna całkowita długość ryby wynosi 140 cm, a maksymalna sięga nawet 200 cm. Największa odnotowana masa ciała barakudy wielkiej wynosiła 50 kg. Żywią się rybami, głowonogami, a czasem krewetkami. Ryby z tego gatunku są poławiane na niewielką skalę. Ich mięso jest uważane za smaczne. W mięśniach jednak dużych osobników gromadzi się toksyczna ciguatoksyna. Jednak nie stwierdzono zatruć wywołanych spożyciem tych ryb złowionych na Oceanie Atlantyckim. Ze względu na możliwość zatrucia toksyną, amerykańska Agencja Żywności i Leków prowadziła w 2000 roku zakaz handlu mięsem barakudy wielkiej. Czy barakuda jest niebezpieczna dla człowieka? Odnotowano sporadyczne ataki tych drapieżników na ludzi. Zwykle było to jedno gwałtowne uderzenie lub ugryzienie, po którym atakująca barakuda odpływała. W większości przypadków ataki te sprowokowało zachowanie człowieka. Nawet nam się przydarzyły 2 barakudy koło siebie. W kwestii budowy jachtów, pamiętacie jak mówiłem, mamy maszt, mamy foka. Widzicie jeszcze tutaj takie boczne liny trzymające maszt z boku. To są stalowe liny, które nazywają się stanwanty. Tak, podnosimy kotwicę, żegnamy się i zaraz będziemy lecieć na pokój na grocie. W jaki sposób można rozpoznać kierunek wiatru na jachcie?
Na tych linach metalowych zawieszone są tak zwane icki, takie malutkie fragmenty materiału, które się po prostu wyginają pod wpływem wiatru i widać, w którym kierunku ten wiatr wieje. Tutaj mamy flagi oraz inne elementy, które pokazują nam, że mamy ten kierunek wiatru, czyli płyniemy teraz w tej chwili for the windem. Wiatr nie nadaje się jeszcze na otwarcie żagli, ale mam nadzieję, że do tego za jakiś czas nastąpi. Podobno jest jakaś ryba złowiona. Złowił rybę i nie pokazał, no. Złowili, podrzucili do tego kufra. Łowili rybę przez całą drogę, no i nie dali nam znać, że coś mają. Tak to byśmy od razu chcieli to przecież oczywiście zobaczyć, nie? To jest oczywista sprawa, ale nie dali nam cynka. Złowili zajebiście, nie? Może teraz łowią drugą, jeszcze będzie druga, ale ta, którą złowili, to powinna nam starczyć, bo jest olbrzymia. Na Windy widać, że w okolicach Madagaskaru mocny tajfun sieje zgrozę, a u nas totalny spokój. Tak zazwyczaj jest na Seszelach. Pamiętajcie, że na Oceanie Indyjskim i spokojnym silne cyklony tropikalne to tajfuny, a na Oceanie Atlantyckim huragany. A tu już czuć z kuchni zapachy. Będą to wszystko przygotowywać, więc zarąbiście. 10 minut później. Już tam widać. Być duża ta ryba, bo mówię tam tak. O, brawo! 3 godziny później jesteśmy już z powrotem w porcie Mahe. Te góry otaczające stolicę. No, będziemy próbować do naszej maliny. Jaki jest kurs zakrętowania do portu? Taki, że mamy dostęp do prądu, co oznacza, że będziemy mieli klimę 24 godziny na dobę dzisiaj prawdopodobnie, oraz dostęp do wody. A ja idę do portu, do mariny. Tutaj też dużo bardzo fajnych jachtów i zobaczyć też tą wyspę Eden Island. Widzicie, jaka tu jest masa katamaranów głównie, które można czarterować. Ale wspaniała marina, bardzo pięknie ulokowana przy tych wzgórzach. Wow, coś pięknego, potężny dwumasztowiec. Jersey, przypłynął z Jersey. Tamten z Kataru, to już może sugerować, kto jest jego właścicielem. To kolejny mega jachty, to już są potężne jachty miliarderów. Pytaliśmy wcześniej, czy to są wojskowe jachty, ale nie. Od razu widać, że to jest wyższa półka graczy. Tak wygląda ta wysepka Eden Blue. Ona jest chyba w ogóle sztucznie usypana. Widać, że tu jest bardziej bogata część. Tutaj wszystko jest praktycznie nowe, zadbane. Bardzo różni się od tej części miastowej. Połączona jest ta wyspa takim mostem, którym zaraz będziemy przechodzić. Tam z tamtej strony właśnie jest port, marina, w której zaczynaliśmy przygodę i przy której kończymy naszą przygodę z Seszelami. Mam ostatnią kolacyjkę, mam taką rybkę grillowaną. Vas-y, non mais vas-y, allez-y, servez-vous. J'imagine que s'il y a un autre. Nasi sąsiedzi też mają. My się żegnamy. Wszystkim. Dziękuję, że pływałeś dzisiaj ze mną. Zapraszam Cię do kolejnego ekscytującego żeglarskiego odcinka. Komentuj, lajkuj, subskrybuj. Jachtomania.